Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Inflacja w USA, jaka będzie i co będzie z niej wynikać. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, obligacjach, a nawet na Bitcoinie i bez względu na to, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja, kryzysy, krachy, czy też wszystkie inne czasami losowe wydarzenia, które się zdarzają. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Inflacja w USA, jaka będzie i co będzie z niej wynikać? Najważniejszym wydarzeniem całego tego tygodnia są dane o inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych za lipiec. Poznamy je dzisiaj o godzinie 14:30 i oczywiście będą one rzutowały praktycznie na wszystkie klasy aktywów, więc należy bardzo, ale to bardzo bacznie obserwować to, co się będzie działo. Plus dodatkowo będziemy dzisiaj weryfikować w czasie rzeczywistym na rynku, na naszych oczach tezę o tym, że inflacja jest importowana, jest zewnętrzna, wynika z czynników podażowych, z zachowania węglowodorów, z zachowania złamania globalnych łańcuchów dostaw, a dzisiaj będziemy testować właśnie założenie, że inflacja pochodzi z czynników wynikających z zachowania cen surowców, ropy naftowej, z zachowania gazu, ponieważ jak zobaczymy na następnym wykresie, który od czasu do czasu Państwu przedstawiam, jak zachowuje się trajektoria inflacji w Stanach Zjednoczonych, to jest ten pomarańczowy wykres, w zależności od tego, jaka jest średnia cena ropy naftowej, baryłki na koniec danego miesiąca. I okazało się, że w czerwcu oczywiście ta średnia wyrażona na koniec tego miesiąca czerwca wynosiła $114 i wyraźnie potwierdziła trajektorię inflacyjną. Na koniec lipca wynosiła ona $99 i ewidentnie była ponad 15% niższa, czyli inflacja powinna zakręcić. Jeżeli będziemy rzeczywiście dostawać inflację wyraźnie niższą niż te odczyty w czerwcu, będzie to potwierdzało oczywiście tezę, że inflacja jest importowana, jest zewnętrzna i ma charakter podażowy na całym świecie, więc dalsze spadki cen ropy naftowej, cen surowców będą oczywiście zachęcały do tego, żeby inflacja także w perspektywie następnych tygodni i miesięcy zaczęła już wyraźnie spadać, a inflacja generalna osiągnęła swoje apogeum, swój szczyt na naszych oczach. Więc będziemy dzisiaj także testować w czasie rzeczywistym tezę o tym, że inflacja jest zewnętrzna, importowana i ma charakter podażowy. Zobaczymy oczywiście, jak zachowa się ta trajektoria, ponieważ prognozy zakładają, że inflacja w lipcu wyniosła 8,7%. Najniższa prognoza to jest 8,5%, najwyższa 9,0%. Bardzo łatwo o odchylenie standardowe, które o zaskoczenie in minus albo in plus, ponieważ odchylenie standardowe to jest dokładnie 0,1, więc wszystko, co będzie wykraczało poza te widełki, będzie oznaczało zaskoczenie i powinno być bardzo dynamicznie dyskontowane przez rynki finansowe. Będziemy także patrzeć na zachowanie inflacji core czyli inflację z wyłączeniem cen energii i żywności. Jeżeli ona będzie próbowała także zachować się podobnie do tego, jak zachowa się generalny wskaźnik inflacyjny, będzie to potwierdzało tezę o budowaniu szczytu. Natomiast prognozy, co jest bardzo istotne, zakładają jej wzrost do poziomu 6,1 z poziomu 5,9 w czerwcu, więc tutaj rynek będzie miał na czym się skupić i oczywiście zobaczymy, jakie będą konsekwencje rynkowe. Wcześniej poznamy dzisiaj rano inflację dla Niemiec, jednak to będą dane już przybliżone. Będzie to weryfikacja tych danych przybliżonych sprzed paru dni, więc nie powinny one mieć większego wpływu na wydarzenia, ponieważ rynek już wie, czego może się tutaj spodziewać. Jakie będą implikacje oczywiście rynkowe? Zaczynamy od rynku pieniężnego, ponieważ jeżeli inflacja okaże się, że spada mocniej niż zakładały prognozy, to będzie to sygnał do tego, żeby banki centralne nie podnosiły już stóp procentowych. A jeżeli nie będą już teoretycznie musiały podnosić stóp procentowych,
to oczywiście powinno to doprowadzić przede wszystkim do wzrostu popytu na ryzyko, czyli indeksy giełdowe powinny zacząć rosnąć. Powinny zacząć być kupowane także obligacje, ponieważ jeżeli szczyt inflacji będzie wyczuwany przez rynek, będzie potwierdzany przez rynek, to oczywiście główny nurt kapitału powinien skupić się na inwestowaniu w obligacje, czyli kupowaniu obligacji, czyli żeby rentowności zaczęły spadać. Jeżeli popyt na ryzyko będzie widział, że inflacja spada, że już prawdopodobnie banki centralne nie będą musiały ponosić stóp procentowych, to także kryptowaluty takie jak Bitcoin powinny zyskiwać na wartości i oczywiście powinien zacząć tracić na wartości amerykański dolar. Jeżeli zacznie tracić na wartości amerykański dolar, to taka waluta jak złoty powinien bardzo silnie zacząć zyskiwać na wartości. To są teoretyczne założenia, które powinny zostać realizowane przez rynek finansowy, jeżeli oczywiście jeżeli inflacja pokaże tendencję spadkową, jeżeli będzie niższa niż zakładały prognozy, a takim wyznacznikiem tego, jak rynek rzeczywiście się zachowa, będą stawki na rynku pieniężnym. Implikowana stopa procentowa na koniec grudnia tego roku, jak widzimy na tym slajdzie w tle, wynosi 3,59 i to jest punkt odniesienia. Zobaczymy, co będzie. I oczywiście scenariusz odwrotny, zakładający, że jeżeli inflacja będzie wyższa od prognoz, powinna doprowadzić do odwrotnych reperkusji na rynkach finansowych, czyli przede wszystkim amerykański dolar powinien się umocnić, powinny spaść ceny amerykańskich obligacji, czyli rentowności powinny pójść w górę i oczywiście im wyższa inflacja, tym gorzej dla ryzyka, w tym dla indeksów giełdowych i dla złotego. Takie są teoretyczne założenia przed dzisiejszymi danymi. Jeszcze raz przypomnę, składają się one dzisiaj ze wskaźnika inflacji CPI, która ma wynieść 8,7 i wskaźnika pokazującego tego, jak zachowa się inflacja po wyłączeniu cen energii i żywności, która ma wynieść 6,1. I to są prognozy najważniejsze na godzinę 14:30. Przede wszystkim zaczynamy oczywiście od obserwacji zachowania amerykańskich obligacji. Moim zdaniem to będzie klucz także do tego, jak w czasie rzeczywistym obserwować zachowanie i reakcję rynkową. Względem piątkowego czasu przed danymi z rynku pracy widzimy, jak przesunęła się krzywa dochodowości w Stanach Zjednoczonych bardzo wyraźnie w górę, wyceniając więcej niż 25 punktów bazowych ekstra podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych względem tych poziomów sprzed danych z rynku pracy. Jak zachowuje się, kiedy zobaczymy jeszcze raz krzywą dochodowości i zobaczymy, jakie są teraz skrajne poziomy na dwójkach amerykańskich i dziesiątkach, wyznaczymy oczywiście wtedy spread, czyli inwersję krzywej dochodowości i mamy ten wykres właśnie inwersji tutaj dość dobitnie pokazany. Ten spread między dwójkami a amerykańskimi dziesiątkami osiąga swoje największe poziomy od ponad 20 lat. Czyli naprawdę tutaj rynek sygnalizuje możliwość wystąpienia pewnego rodzaju mocnej recesji, spowolnienia gospodarczego o głębokiej jej charakterystyce. Czy tak rzeczywiście będzie? Dzisiaj będziemy oczywiście weryfikować, ponieważ rynek będzie reagować i także tutaj ta inwersja krzywej może dzisiaj się zdecydowanie zmniejszyć albo jeszcze bardziej pogłębić. To także będzie miało duże znaczenie dla rynku. Punkt odniesienia dzisiaj o poranku dla Europy na amerykańskich dziesiątkach to jest 2,79 niecałe, czyli dokładnie jesteśmy na linii szyi formacji szczytowej RGR. Jeżeli chodzi o rentowności, na cenach jesteśmy w okolicach odwróconej linii szyi odwróconej formacji RGR, czyli także przed amerykańskimi obligacjami dzisiaj ważny dzień. Myślę, że będzie duża zmienność. Niemieckie papiery to jest rentowność 0,91 i to także jest punkt odniesienia przed dzisiejszymi danymi z rynku o inflacji i rynek będzie oczywiście przyglądał się temu, jak zachowa się amerykański dolar, który jak widzimy na następnym wykresie na całym swoim indeksie jest dość stabilny i wykres euro-dolara także pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 2 tygodni co najmniej zmienność silnie zamiera. Jesteśmy gotowi na następny impuls, czy też pokonanie poziomu 1,0260 czy też wsparcia 1,0120 powinno nam pokazać, w którym kierunku rynek chce dalej ruszyć. Moim zdaniem sprawdzi się rynkowe powiedzenie, że jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć, więc daje 70% prawdopodobieństwa, że rynek zareaguje dzisiaj ruchem wzrostowym, ponieważ inflacja zacznie spadać, sygnalizować utworzenie ekstremum szczytu.
że w takiej sytuacji amerykański dolar zacznie się osłabiać i tylko 30% prawdopodobieństwa, że amerykański dolar zacznie się umacniać, czyli że pokona poziom 1,0120. Jak będzie, oczywiście wiecie Państwo, że jestem gotowy na każdy scenariusz. Nie przywiązuję się do scenariuszy, które teraz do Państwa mówię, ale moja intuicja mi podpowiada, że raczej jest większe prawdopodobieństwo wzrostów euro-dolara, czyli osłabienia amerykańskiego dolara, niż umocnienia amerykańskiego dolara. I na rynku walutowym warto także patrzeć na zachowanie jena, ponieważ jego korelacja z zachowaniem amerykańskich rentowności obligacji jest bardzo, bardzo silna, plus oczywiście samo zachowanie amerykańskiego dolara. Jeżeli więc dzisiaj inflacja będzie niższa, powinno to doprowadzić do umocnienia cen amerykańskich obligacji, czyli spadku rentowności. To bardzo lubi jen, plus oczywiście powinien się osłabić amerykański dolar, więc daje duży potencjał ku temu, żeby obserwować dzisiaj także mocne, dynamiczne spadki pary dolar do jena japońskiego, czyli do kolejnego wyjścia dołem z tego kilkutygodniowego kanału wzrostowego, który widzicie Państwo na wykresie z platformy Xstation. Powiązanie, zachowanie amerykańskiego dolara z indeksem S&P także jest dość dobitnie widoczne, czyli jeżeli dzisiaj amerykański dolar zacznie się osłabiać, to indeksy giełdowe moim zdaniem powinny mieć potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję wzrostową, żeby indeksy giełdowe ruszyły w kierunku poziomu 4200 na S&P i żeby wrócić, żeby zaatakować ten poziom z dużą szansą na to, że zostanie on pokonany, a to dawałoby potencjał ku temu, żeby myśleć bardzo realnie o tym, żeby zaatakować średnią 200-sesyjną. Średnia 200-sesyjna przebiega teraz w okolicach poziomu 4380, a to dawałoby nam zbliżenie się do poziomu 20% odbicia od dna, które zostało utworzone w połowie czerwca. I oznaczałoby także, że indeks S&P zawalczy o to, żeby wejść w techniczną hossę. Więc myślę, że przejście poziomu 4200 punktów na informacjach, że inflacja jest niższa od prognoz, powinna sygnalizować nam ruch i atak w zbliżających się dniach na średnią 200-sesyjną. Moim zdaniem to jest także scenariusz bazowy, daje mu 55 do 60% szansy na realizację podczas dzisiejszego dnia. I drodzy Państwo, na następnym wykresie znalazłem ciekawą statystykę, która pokazuje, jak na indeksie S&P w czasie rynku niedźwiedzia ile miały maksymalne korekty. I na przestrzeni ostatnich 100 lat widzimy, że największa korekta miała 47%, a taka najmniejsza miała 7%. Z tego obecnie jesteśmy w okolicach 13% odbicia od dna, czyli jesteśmy mniej więcej w połowie takiej statystycznej korekty, ponieważ mediana wynosi 15%, średnia 18%, co naprawdę pozwala myśleć, że jeżeli przeszlibyśmy poziom 4200 punktów, to atak na średnią 200-sesyjną byłby bardzo, bardzo prawdopodobny na indeksie S&P w sytuacji, kiedy oczywiście, jeszcze raz przypomnę, inflacja byłaby niższa od prognoz, dawałoby to implikację rynkową ku temu, żeby już nie zakładać dalszych podwyżek stóp procentowych, żeby obniżyć szanse na podwyżki stóp procentowych. To lubiłyby przynajmniej teoretycznie indeksy giełdowe na całym świecie. Kiedy popatrzymy na zachowanie dzisiaj indeksów giełdowych w Azji, to widzimy spadki w Japonii, spadki w Hongkongu, czyli klimat inwestycyjny w Europie się pogarsza i myślę, że powinniśmy rozpocząć od lekkich spadków. Na indeksie DAX kluczowe jest dzisiaj utrzymanie nad poziomem 13 400 punktów, czyli nad linią szyi kilkutygodniowej odwróconej formacji RGR. Jeżeli tak się stanie, to myślę, że DAX cały czas w krótkim terminie będzie faworyzował także scenariusze prowzrostowe, a sam Bitcoin wraca w okolice średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, czyli okolice 22 600 dolarów. No i oczywiście także tutaj reakcja powinna wystąpić na dane o inflacji i jeszcze raz przypomnę, teoretycznie im niższa inflacja, tym silniejsze wzrosty powinny być na Bitcoinie. Takie są moje teoretyczne założenia. Jeżeli jesteśmy już przy wskaźniku wyprzedzającym inflację, to warto także pamiętać o zachowaniu ropy naftowej, który moim zdaniem jest tym właściwym wskaźnikiem wyprzedzającym inflację. Nie udało się wczoraj wrócić nad linię szyi formacji podwójny szczyt o półrocznej charakterystyce, czyli nad poziom $93 na ropie WTI.
Czyli scenariusze prospadkowe są faworyzowane. Jeżeli dzisiaj okaże się, że rzeczywiście potwierdza się teza, że inflacja jest importowana zewnętrzna i ma charakter podażowy, wynika z zachowania ropy naftowej i gazu ziemnego, to jeżeli będą spadki inflacji nawet takie jak zakładały prognozy, to moim zdaniem ropa naftowa zareaguje kolejną falą, próbą wywołania tendencji spadkowej z próbą przejścia ostatnich minimów w perspektywie następnych dni, więc no, moim zdaniem jest duża szansa na to, żeby i dzisiaj ropa naftowa reagowała spadkami. Jeżeli będziemy dyskontować dane o inflacji, to warto także obserwować cenę złota. Cena złota wczoraj przetestowała górne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału spadkowego i dzisiaj oczywiście inflacja będzie miała także reperkusje na rynku złota, które jest czułe na tak zwaną realną stopę procentową, która jest określona jako oczekiwania inflacyjne minus stopa procentowa. Więc jeżeli oczywiście doszłoby do tego, że tutaj inflacja zaczęłaby zachowywać się odmiennie niż zakładały prognozy, to oczywiście duża zmienność na cenie złota powinna mieć miejsce, ale jeżeli liczymy na dalsze wzrosty ceny złota, tutaj analiza techniczna jednoznacznie pokazuje, że przejście wczorajszych maksimów jest kluczowe do tego, żeby wieścić faktycznie, że cena złota próbuje rozpocząć większe wzrostowe odbicie. Więc wniosek jest taki, że obserwujmy, co się będzie działo w sytuacji, kiedy cena złota zaczęłaby atakować poziom 1800 i poziom wczorajszych maksimów. I teraz dział krajowych aktywów, które także powinny bardzo wyraźnie zareagować. Jeżeli dzisiaj po danych o inflacji amerykański dolar zacznie się osłabiać, to złoty zacznie bardzo silnie zyskiwać na wartości. Spodziewam się złamania wsparć na euro złotym, na dolar złotym, ale przede wszystkim presji na polskie obligacje. Polskie obligacje powinny być rozchwytywane, rentowność powinna bardzo mocno spadać. Jak widzimy tutaj na wykresie w okolicy 5% na rentowności polskich dziesiątek powinniśmy się znaleźć w sytuacji, kiedy amerykańskie dane o inflacji zaczną faktycznie potwierdzać tezę o tym, że szczyt inflacji staje się faktem. I moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, więc spodziewam się dalszej presji na polskie obligacje. Wykres ETF-u na polskie obligacje obejmującego całą krzywą będzie miał za zadanie oczywiście wyjść nad ostatnie maksima, a co w takiej sytuacji oznaczałoby rozpoczęcie następnej fazy tendencji wzrostowej i presji na polskie obligacje. I oczywiście jesteśmy bardzo blisko poziomu 4,68 euro złoty i 4,58 na dolar złotym. Te kluczowe poziomy, jeżeli zostaną dzisiaj pokonane, zwłaszcza równocześnie, to będzie oznaczało wchodzenie popytu na polskie aktywa w następną fazę i spodziewajmy się naprawdę sporych napływów tutaj kapitału do naszego na nasze podwórko, z czego powinna skorzystać także warszawska giełda, ponieważ no, im niższa inflacja, tym większa szansa na trwałe wyjście na poziom 1700 na indeksie WIG20. Więc trzymajmy kciuki na to, żeby inflacja okazała się w Stanach Zjednoczonych niższa od prognoz, żeby zasygnalizowała szczyt inflacji, żeby zasygnalizowała, że teza o tym, że inflacja jest importowana, zewnętrzna i pochodzi z czynników podażowych, żeby była potwierdzona, ponieważ no, jeżeli tak się stanie, to rynki finansowe powinny zareagować bardzo, ale to bardzo dynamicznie. Spodziewam się, jeszcze raz podkreślam, że inflacja będzie niższa i że reakcja na niższą inflację będzie bardziej efektowna, czyli będzie większa niż w sytuacji, kiedy inflacja byłaby wyższa, ponieważ no, wyższą inflację rynek już zdyskontował, ale nie zdyskontował spadków inflacji. Także zapowiada się pasjonujący dzień. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji sierpniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja, kryzys, krachy, boomy gospodarcze, czy też wszystkie inne losowe wydarzenia, które się od czasu do czasu dzieją na rynkach finansowych. Zapraszam dzisiaj po południu ponownie na nasz kanał. Życzę stopy zwrotu i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.